Po upadku Freelio prawa do marki Might and Magic zostały przejęte przez francuskiego giganta Ubisoft. W tym filmie kontynuujemy historię serii Heroes of Might and Magic. Pierwsza część pojawiła się już jakiś czas temu na kanale, także gdzieś tutaj w rogu ją podlinkowuję. Tym razem prześledzimy markę, jak radzi sobie pod skrzydłami nowego właściciela oraz co przyniesie dla niej przyszłość. Ubisoft powierzył budowę piątej części rosyjskiemu studiu Nival Interactive. Studio, które było mocnymi fanami trójki, gdyż założeniem Heroes 5 było zrobienie gry Profani, czyli Pro Trójka. A kto nie zrobi gry lepiej, jak nie Community. Gra powróciła do klasycznych mechanik, wprowadzając jednocześnie nowoczesną grafikę 3D. Nowy było także uniwersum. Po raz pierwszy akcja nie dzieje się w Erafii ani Azeroth, ale w nowym świecie Ashan, bardziej uporządkowanym, mocno mitologicznym. W podstawce zawitało 6 frakcji, które czerpały z pomysłów poprzedniczek, ale trochę próbowały zrobić to na swój sposób. Przystań ludzi pozostała przystanią. Bastion lub rezerwat przekształcił się w Sylvan i stał się pełnoprawnym elfim miastem. Akademia dalej jest miastem czarodziei i konstruktów, ale trochę ocieplili swój wizerunek mroźnych gór na rzecz pustyni. Azyl wrócił do nazwy Loch, ale przestał być zbieraniną czego popadnie. Od piątej części Loch stał się miastem mrocznych elfów. Inferno i Nekropolia wzięły intercyzę i znowu stały się osobnymi bytami. Każda frakcja miała być bardzo wyraźną tożsamość i specjalne mechaniki, zdolności frakcyjne. Na przykład Nekropolia, Nekromancja, Akademia, tworzenie artefaktów itd. Do tego bohaterowie w tej części nie dzielili się w danej frakcji na magię i moc. Tutaj bohaterowie Zamku, Sylwanu i Inferna byli waleczni, a Akademia, Nekropolis i Loch tymi od czarów. Niektóre jednostki w tej odsłonie posiadały umiejętności aktywne. Taki gryf mógł sobie użyć umiejętności pikowania, aby w którymś momencie zaatakować znienacka wroga. Liczba tierów jednostek powróciła do 7, a ulepszenia ponownie były dostępne. Sami bohaterowie w Heroes 5 postanowili, że lepiej nie mieszać się bezpośrednio do bitwy i wrócili na konia z tyłu za wojskiem. Ale w swojej turze wspierają wojsko czarami i nowością atakiem bohatera. Na marginesie od tej części powstała inicjatywa, która zastąpiła sztywny układ tur bazujący na prędkości. Co do tego samego rozwoju umiejętności bohaterów, to stało się bardziej skomplikowane, łącząc system z 4 i 3. Najlepiej oddaje to zdjęcie, gdyż system rozwoju w 5 ma kształt właśnie koła. Do gry zawitały dwa dodatki Hammer of Fate i Tribes of the East, wzbogacające rozgrywkę o nowe kampanie i mechaniki. Hammer of Fate z 2006 roku wprowadza całkowicie nową frakcję fortecy, czyli krasnoludów. Nigdy swojej autonomii nie mieli, więc jest to nowość. Oraz kontynuuje kampanię z podstawki i standardowo dodaje nowe czary, jednostki neutralne, artefakty, etc. Z mechanik to mamy tutaj system Karawan, który automatycznie dostarcza jednostki z miast i siedlisk oraz generator losowych map. Trial of the East, wydany rok później, dodaje frakcję twierdzy, która jest domem orków, goblinów, cyklopów i zwierzoludzi. Dodatek stanowi zwieńczenie fabuły, zamykając historię rozpoczętą w podstawowej wersji gry. Największą nowością i zarazem wizytówką piątki to alternatywne ulepszenia jednostek. Od tej pory każda jednostka miała teraz dwa różne warianty ulepszeń do wyboru. Gra została oceniona bardzo dobrze w serwisach growych, średnia ocena nosiła 8,5, a piątka dostała łatkę duchowego spadkobiercy Heroes 3. Hammer of Fate nie zostało do końca cieple przyjęte za niewielkie zmiany i wprowadzenie tylko nowej frakcji, za to Tribes of the East zebrało już świetne oceny i zostało nazwane pełnym wydaniem Heroes 5 ze względu na poprawę balansu oraz zwieńczenie całej historii. Jedyne na co narzekano to czasami zbyt długa rozgrywka oraz to, że gra bardzo muliła na słabszym sprzęcie, szczególnie na mapach losowych. Hejtowano również losowość w wyborze bohatera, gdyż jeżeli ktoś miał jakiś build, to na tym skill wheelu ładnie się mógł pogubić i całkowicie przez tą losowość go sobie zdewastować. Szósta odsłona opracowana przez węgierskie studio Black Hole Entertainment to prequel do wydarzeń z Heroesów 5, dziejący się 400 lat wcześniej. Szósteczka próbowała przenieść serię w stronę współczesnego RPG i hybrydowej strategii turowej, ale zatracił nieco klasycznego ducha Heroesów. Po problemach technicznych i krytyce ze strony graczy, rozwój gry przejęło studio Limbic Entertainment, które wydało dodatek Shades of Darkness. Heroes 6 to najbardziej odważna gra od czasów Heroes 4, która próbowała podejść do serii inaczej. Na dzień dobry mamy tutaj granicę królestwa, system terytoriów. Przejmując dany fort lub miasto, automatycznie zyskujesz kontrolę nad wszystkimi kopalniami w jego okolicy. Zmniejszało to znaczenie podkradania kopalni, ale wymusiło skupienie się na strategicznych punktach. W temacie kopalni to zredukowano zasoby z 7 klasycznych surowców, zostały tylko 4: złoto, drewno, ruda i kryształy. Mniejsza ilość surowców związana jest z uproszczonym interfejsem budowy miasta. W tej części jest mniej opcji budowlanych niż w poprzednich częściach, zapewniając szybszy rozwój. Powrócił wybór budynków z Heroes 4,
ale nie dotyczył on jednostek albo wyborów budynków specjalnych dających frakcji bonusy. Największa bolączka, jaka rzuca się w oczy, to brak gildii magów. Tak, nie ma tego budynku, ale to zaraz. Frakcyjnie jest niestety ubogo jak w Heroes 4. Mamy ich z podstawki 5. Przystań, twierdzę, Necropolis, Inferno i Sanktuarium. W dodatku dochodzi 6. frakcja, czyli Loch. Niestety z poprzedniej części nie trafiła Akademia, Forteca i Sylvan, chociaż plany były, o czym mówiliśmy w naszym materiale o wyciętym kontekście z Heroesów. Link w opisie. Za to jest pewna nowość. Sanktuarium. Jest to orientalne miasto Nag bazujące na kulturze japońskiej. Ogromna rewolucja to system rozwoju bohaterami. Zamiast losowo zdobywanych umiejętności jak w Heroes 3 i 5, gracz sam wybiera ścieżkę rozwoju, jak w RPGach. Na każdy poziom przypadnie nam punkt umiejętności, który możemy sobie rozdysponować. Wracając do braku gildii magów, za punkty można kupować czary, do tego dodano system reputacji. Teraz wybory gracza miały znaczenie, każda decyzja wpływała na wybór między łzami, czyli taką ścieżką łagodną, a krwawą, czyli ścieżką agresji. Wybór ścieżki zapewniał bonusy naszemu bohaterowi i dostęp do specjalnych perków w danym wariancie klas. Każda frakcja posiada, tak jak w piątce, zdolność frakcyjną, ale tutaj te zdolności działają bezpośrednio w trakcie bitwy. Na przykład w piątce Nekropolia działała po bitwie, a tutaj w trakcie walki możemy ją aktywować i na bieżąco wskrzeszać nasze poległe jednostki. Samo prowadzenie bitew się szczególnie nie zmieniło. W tej części nie zmieniano tierów jednostek, a bardziej zasugerowano, że te od 1 do 3 to są te podstawowe, a te powyżej to są już takie bardziej elitarne. Były też 2 DLC oraz jeden dodatek. Pirates of the Savage Sea Adventure Pack to DLC skupiający się na postaci Kragahaka, znanego z poprzednich części. Wprowadza nową kampanię, unikalne artefakty, budynki i obiekty. Osadzone w klimacie pirackim, bardzo odmiennym od klasycznych tematów fantasy serii. Dance Macabre Adventure Pack, czyli drugie DLC z Sandro jako głównym antagonistą. To jest klasyczny nekromanta z Heroesów 3. Zawiera nową kampanię i fabularnie nawiązania do wcześniejszych części serii. Krytykowany za długość i niewielką liczbę nowości. Największe rozszerzenie wydane jako samodzielny tytuł, czyli Shades of Darkness, wprowadza nową frakcję – Loch. 2 nowe kampanie i fabuła osadzona 100 lat przed wydarzeniami z podstawki. Mimo ciekawych zmian w świecie Ashan, dodatek cierpiał na błędy techniczne. Oceniona nie najgorzej, około 7, 7,5 na 10. Ciekawe zmiany w rozgrywce, czyli reputacja, ekonomia terytoriów i nową frakcję, szczególnie Sanktuarium za jej unikalność. Oberwało się za mnóstwo błędów technicznych na premierę, jak różne bugi, crashe, problemy z save'ami, roszczenia względem wcześniejszych części, mniej surowców i mniej złożonych zamków i system Conflux, który wymagał stałego połączenia internetowego do grania. Siódma osłona, również opracowana przez Limbic Entertainment, chciała być najlepszym miksem ze wszystkich części. Co z tego wyszło? Rozgrywka w gruncie rzeczy inspirowała trójką i piątką. Z szóstki pozostaje tylko system terytorialny oraz wybór budynków specjalnych. Tutaj nie zabrakło też miejsca na wplecenie czegoś z Heroes 4. Mianowicie w tierze legendarnym mamy do wyboru 2 jednostki i ta, którą wybierzemy, stanie się naszym 7. poziomem. Dlaczego tak zaakcentowałem ten 7. poziom? Ano dlatego, że w Heroes 7 dalej mamy tier podstawowy, elitarny i legendarny, ale za to poziomów jest 5. I tak jednostki jednego i drugiego poziomu to teraz 1. poziom, 3. poziom to 2, 4., 5. to 3. poziom, 6. to 4., a 7. tier to 5. Tak wiem, trochę namieszali i jest to skomplikowane. System rozwoju bohatera próbował połączyć formułkę z 5, ale z jakąś formą kontroli. I tak każdy bohater miał predefiniowany zestaw umiejętności, ale gracz mógł decydować, jak i kiedy je rozwijać. Drzewka umiejętności były definiowane dla każdej klasy bohatera. Tutaj pamiątka po Heroes 6. Każda klasa ma swoje 3 podklasy nawiązujące do łez i krwi. Warianty agresywne, zbalansowane i ofensywne. Niestety nie mamy wpływu na rozwój klasy bohatera i taki Christian z przystani od początku jest bohaterem mocy o klasie rycerza i nic z tego nie zmieni. Kolejną pamiątką po 6 jest kontrola obszarów. Będąc już przy kontroli obszarów, porozmawiajmy sobie o frakcjach. Podstawka wprowadziła ich 6, a rozszerzenie daje nam 7. Zestaw frakcji nie różni się niczym od Heroes 5, poza tym, że tutaj nie mamy Inferno. System walk kontynuuje ten znany z Heroes 6. Poza zdolnościami frakcyjnymi aktywowanymi w trakcie bitwy, ale wprowadził do serii mechanikę flankowania jednostek. A w zasadzie zapożyczyła z Heroes Kingdoms, o których w kolejnym rozdziale. Flankowanie działało tak, że atakując od pleców zadawaliśmy większe obrażenia. Do gry doszły 2 darmowe DLC, będące pakietem misji nawiązującym do Heroes 4, nie były one połączone z fabułą od Ubisoftu. Oraz dodatek Trials by Fire. Samodzielne rozszerzenie wprowadza frakcję krasnoludów z Heroes 5. Zawiera 2 nowe kampanie, osadzone po wydarzeniach z podstawowej gry. Zmieniono lekko interfejs i poprawiono niektóre błędy, ale ogólny stan techniczny nadal był problematyczny.
Warto wspomnieć, że po Trial of Fire studio Limbic zakończyło pracę nad serią, a Ubisoft zamroził markę. Oceny już nie były łaskawe. Około 6 na 10. Gra miała gorszą optymalizację i kondycję techniczną niż poprzedniczka, a najbardziej oberowało się za brak rewolucyjnych zmian. Wielu graczy uważa Heroes 7 za bezpieczną, ale mało ambitne. Z plusów to klasycznie muzyka i fabuła. Heroesy 5-7 bardzo często porównuje do sequeli Star Warsów, które były robione przez Disneya, ponieważ wbrew pozorom mają one bardzo dużo ze sobą wspólnego. Ta pierwsza część nowej trylogii, czyli w wypadku Heroesów to będzie 5. odsłona, w wypadku Gwiezdnych Wojen to będzie Przebudzenie Mocy, no to były to takie bardzo bezpieczne produkcje, które z jednej strony trochę tak jechały na nostalgii poprzednich częściach, ale też bały się tak bardziej coś tutaj eksperymentować po swojemu. Później mieliśmy w wypadku Heroesów 6, a w wypadku Star Warsów mieliśmy The Last Jedi, które były już takimi totalnymi rewolucjonistami i w zasadzie wprowadziły bardzo dużo zmian, na co większość fanów nie była w zasadzie przygotowana, nawet jeśli mogę to tak powiedzieć, po tak bezpiecznych pierwszych odsłonach trylogii. Przy czym tutaj warto zauważyć, że w wypadku zarówno Heroesów 6, jak i Star Wars The Last Jedi masa fanów po jakimś czasie, w tym ja na przykład, się przekonały do tych części i doceniły je na swój sposób. Natomiast Heroesy 7 i 9 epizod Star Wars to są w zasadzie takie produkcje dla nikogo. To są produkcje, które z jednej strony wystraszyły się tego, jak bardzo rewolucyjne były poprzednie odsłony, ale z drugiej strony nie chcą za bardzo urazić tych osób, którym coś tam się jednak spodobało w tych odsłonach i koniec końców wychodzą nam takie dwa produkty w zasadzie dla nikogo i są turbo nijakie. I tutaj, zanim przejdę dalej, taki mały disclaimer. Z racji, że z wykształcenia jestem grafikiem i wiem, jak powinno się projektować czy to postacie, czy poziomy w grach i ich otoczenie, to pewnie będę w tym segmencie zwracał większą uwagę na elementy, które pewnie większości z Was by umkły. Porównamy teraz wybrane jednostki z Heroesów 6 i 7, przy czym weźcie pod uwagę, że to, co teraz powiem, nie wynika z mojego subiektywnego zdania, że wolę tą czy tą odsłonę, tylko obiektywnie większość jednostek z Heroesów 6 jest dużo lepiej zaprojektowana niż te w 7. Prywatnie jestem niezwykle cięty na Heroes 7 i uważam, że jest to gra zrobiona na odpierdziel. Pomimo, że Heroesy 6 miały parę dziwnych rozwiązań jak brak gildii magów i zaklęcia za punkty, to pod kątem graficznym jest to moim zdaniem najładniejsza gra ze wszystkich Heroesów. Aby to zobrazować, porównamy sobie parę projektów jednostek z 6 i 7. Zaczynając od pierwszopoziomowych jednostek przystani. Zobaczcie, ile detali zostało dodanych do ulepszenia po prawo. Peleryna, złociste elementy, ten pióropusz na hełmie, bardziej dopracowana lanca i widać, że wizualnie jest to ulepszenie tej jednostki, jest taka bardziej dopasiona. Tymczasem dla porównania pająk z 7 ma po prostu pomalowane parę elementów i po prostu wygląda groźniej. Innym świetnym przykładem designu jest Maniak. Spójrzcie na całą postawę tej jednostki, na te wszystkie łańcuchy, które ma przy sobie. Od razu widać, że jest to jakiś szalony demon. Tymczasem to zielona baba bez nóg. Wow, bardzo oryginalne. Jednostki w Heroes 7, jeśli porównamy ulepszenie do podstawowej wersji, to często różnią się one tylko kolorem. No dobra, ulepszony elf jeszcze kaptur założył. Ogólnie te jednostki wydają się takie nijakie i mnie osobiście na polu bitwy są takie niewyróżniające się niczym szczególnym. Ten strzela z łuku, ten ma laskę, a tamto lata. Animacje w 7 też są jakieś takie drewniane. Widać to po bohaterach, którzy w trakcie ruchu jakoś tak dziwnie suną. Podczas gdy dla porównania w 6 te jednostki faktycznie gdzieś tak dynamicznie sobie popykały na tych swoich wierzchowcach. Jedyna rzecz, jaką ratuje tę grę, to fani, którzy robią świetne modyfikacje Heroes 7,5. Więc jest to dla mnie jedyna zaleta, przez którą mogę wrócić do tej gry. Jeśli byście chcieli jakąś osobną serię, w której omawiałbym gry takim graficznym okiem, dajcie znać w komentarzu. Tutaj może trochę wyszło chaotycznie, bo też nie wiem, na ile takie tematy by Was zainteresowały. Więc na ten moment zamykam temat designu jednostek. W 2015 roku wyszło też Heroes HD Edition, ale z racji, że mówiliśmy już o Heroes 3, to pominiemy sobie omawianie tej części, ponieważ ta gra nie różni się niczym, poza tym, że ma grafikę w odświeżonej stylistyce HD. Przejdźmy więc dalej do Heroesów, które trafiły na przeglądarki. Might and Magic Heroes Kingdoms to przeglądarkowa gra strategiczna MMO osadzona w uniwersum Ashan, wydana przez Ubisoft w 2009 roku. Była to pierwsza próba przeniesienia serii Heroes of Might and Magic do formatu gry online z elementami rywalizacji między graczami. Choć gra działała w czasie rzeczywistym, wiele mechanik, takich jak bitwy i rozwój bohaterów, nawiązywało do klasycznej turowej rozwiązań znanych z serii Heroes. I gra była dostępna za darmo, jednak wprowadza ograniczenia dla niepłacących graczy, takie jak limit 3 bohaterów i 3 miast jako pierwsze 2 miesiące. Subskrypcja usuwała te ograniczenia i oferowała dodatkowe bonusy. Pomimo innowacyjnego podejścia do gry, ta nie przeszła próby czasu i 1 września 2014 roku została zamknięta
czyli w tym samym roku, w którym zakończono do niej wsparcie. Might and Magic Heroes Online to darmowa gra przeglądarkowa z gatunku MMORPG, wydana przez Ubisoft i opracowana przez studio Blue Byte. Premiera miała miejsce 24 września 2014 roku, a serwery gry zostały zamknięte w grudniu 2020. Gracze mogli wybrać jedną z dwóch frakcji, przystań lub nekropolia. Tutaj w odróżnieniu od szóstki, walki odbywały się na heksagonalnych polach, a nie kwadratach. Jak wspomnieliśmy, w Heroes 7 to właśnie tutaj pojawia się mechanika flankowania. Gracze odbudowywali i rozwijali swoje miasta, odblokowując nowe jednostki i budynki. Proces ten był czasochłonny i wymagał zbierania zasobów poprzez wykonywanie misji i eksplorację świata. Jako gra przeglądarkowa, Might and Magic Heroes Online pozwalało grać w grę bez konieczności instalacji klienta. Gracze mogli współpracować w czasie rzeczywistym oraz prowadzić bitwy w trybie PvE oraz z samymi sobą. Dostępne były dwa serwery, europejski i rosyjski, z dostosowaniem językowym do każdego regionu. Pomimo pozytywnego odbioru mechaniki, walki i oprawy graficznej, gra spotkała się z krytyką dotyczącą ekonomii i tempa rozgrywki. Ostatecznie serwery gry zostały zamknięte w grudniu 2020 roku, co zakończyło jej 6-letnią obecność na rynku. Po niemal dekadzie przerwy Ubisoft ogłosił powrót serii z grą Heroes of Might and Magic Olden Era, której premiera planowana jest na drugi kwartał 2025 roku. Gra ma być prequelem całej serii osadzonym w świecie Enroth i wprowadzać nowe frakcje oraz mechaniki RPG. Za rozwój odpowiada studio Unfrozen, znane z gry Iratus Lord of the Death. Gra ma oferować tryb jednoosobowy, kooperacyjny i wieloosobowy, a także edytor mapy. Jednak, jak to wszystko wypadnie, to się jeszcze okaże. Jeżeli chcecie poznać nasze prywatne zdanie na temat Olden Ery, dajcie znać w komentarzach, a zrobimy osobny film na ten temat. Seria Heroes of Might and Magic zyskała status kultowej poprzez połączenie elementów gry RPG z grą strategiczną. Do dziś aktywna społeczność tworzy fanowskie modyfikacje takie jak Hota, VOG czy Heroes 5,5 oraz Heroes 7,5 i wiele innych, czy też swoje własne ambitne projekty fanowskie, o których już wspominaliśmy. Co by dalej z serią nie było, na pewno będzie zawsze w pamięciach graczy jako ta kultowa, która mimo swoich zlotów i upadków na pewno narobiła szumu w swojej branży. Jak oceniasz wpływ Ubisoftu na serię Heroes of Might and Magic? Podziel się koniecznie tą informacją w komentarzu. A może która część Ubisoftu najbardziej Cię interesuje? Również o tym nam napisz. Tyle od nas. Jeżeli dotarłeś lub dotarłaś do tego momentu, bardzo Ci dziękujemy za uwagę i zachęcamy do zostawienia łapki w górę pod tym filmem dla lepszego pozycjonowania tego filmu. Jeśli chcecie wspomóc rozwój naszego kanału, możecie to zrobić poprzez przycisk wesprzyj na dole tego filmu lub poprzez nasz profil na Patronite. Link w opisie. Bez Waszego wsparcia dalszy rozwój tego kanału nie będzie możliwy i z góry dziękujemy wszystkim obecnym, jak i przyszłym wspierającym. Widzimy się już niedługo przy okazji kolejnych filmów. Do zobaczenia. Żegnam cieple. Na razie.